Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło na czytaniu miesięcznym na maj i tradycyjnie sprawdzę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Dalej przejdę do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach i całość zakończę informacją, jak będzie wyglądała sfera pracy i finansów. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i mogą z Wami nie rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą bardzo proszę w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Jeśli chodzi o czytanie na miłość, to też polecam sprawdzanie czytań dla osób, które są w Waszym otoczeniu, którymi się interesujecie. Wagi, przejdźmy już do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na maj. Co do Was przychodzi, co się pojawia? No, słuchajcie, bardzo dobrze. Naprawdę, mam wrażenie, że maj będzie całkiem dobrym miesiącem dla wielu z nas. Co odchodzi do przyszłości? Jakaś niemoc, mam wrażenie. Albo poczucie, że dużo od Was, że wiele od Was nie zależy i nie macie na coś wpływu. Jak Wy się przedstawiacie? No ale wagi jednak mimo wszystko chyba trochę się martwią. W ogóle mam wrażenie, że pokazujecie się jako bardzo wrażliwe osoby, zwłaszcza w tym miesiącu. Jaka będzie dla Was rada? No, musi być równowaga i czego raczej nie robić, czego unikać. To tak jakby wagi też dały sobie pomóc, siebie wesprzeć, bo mam wrażenie, że bardzo dużo z siebie dajecie. Tutaj jest tak pokazane w postaci króla kielichów, ale to zaraz. Okej, no dobrze. Pojawiły się dwie karty związane z mieczami i to całkiem nieźle, dlatego że jest to Wasz trygon powietrza. Pojawiły się też karty związane z z trygonem wody. Rak, skorpion, ryby, ale to za moment. Słuchajcie, z przełożenia jest karta dziewiątki kielichów i ona przedstawia mężczyznę, który tutaj stoi na skrzyni ze złotem. Ma tutaj złote kielichy i ta karta sugeruje robienie sobie dobrze, robienie sobie przyjemności, dbanie o siebie. Nastawienie w tym miesiącu takie na relaks ku właśnie sobie. Takie mam wrażenie, bo patrząc tutaj na rozkład, ja gdzieś mam wrażenie, że ostatnio bardzo wspierałyście kogoś, albo byliście po prostu bardzo pomocne i gdzieś momentami może było trochę za mało czasu dla siebie. W każdym razie dziewiątka kielichów jak najbardziej sugeruje, że jest przyjemnie w tym miesiącu i po prostu gdzieś o siebie dbacie. I nie chodzi tylko i wyłącznie o sprawy cielesne, czyli jakieś tam dobre jedzenie, masaże, czy tam sport, ale też jeśli chodzi o to, co czytacie, jeśli chodzi o to, co myślicie. Mam wrażenie, że układacie sobie troszeczkę w głowie w tym miesiącu. Jest ku temu sposobność, bo wydaje mi się, że macie trochę więcej na to czasu.
I teraz zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta sądu ostatecznego. Ta karta, no, nazywam ją też bardzo często kartą zmartwychwstania lub rezurekcji. Jest to dla mnie, a właściwie dla Was informacja, że no gdzieś tutaj najprawdopodobniej odradzacie się w tym miesiącu na wiosnę. I ja wiem, że to tak dosyć pompatycznie i szumnie brzmi, ale po prostu gdzieś chodzi o to, że w związku z tym, że zmienia się pogoda, jest jakaś tam nowa pora roku, w związku z tym, że dbacie o siebie szczególnie i gdzieś tam układacie sobie pewne rzeczy w głowie, no to po prostu Wam się lekko rozjaśnia. No tak bym powiedział. Gdzieś tutaj mam też w ogóle wrażenie, że jakiś straszny ciężar może Wam spaść z pleców. Ta karta sądu ostatecznego może jak najbardziej mówić o wejściu na wyższy poziom. O co chodzi? No jeśli były tutaj ostatnio jakieś przeciwności losu, to mam wrażenie, że lepiej sobie z nimi radzicie. Jest Wam po prostu łatwiej. Pokazujecie się tutaj jako osoby dosyć takie dojrzałe i ogarnięte. Dojrzałe, które umieją przeprocesować swoje emocje. Myślę, że to jest bardzo ważne. I teraz zobaczcie, przychodzi do Was karta Króla Kielichów, albo Królowej, to już możecie sobie odwracać tę energię. I słuchajcie, ta karta może przedstawiać kogoś bardzo Wam bliskiego, typu matka, ojciec, partner, partnerka, bardzo dobry przyjaciel, bardzo dobra przyjaciółka. I ja gdzieś mam wrażenie, że to czytanie jest właśnie dookoła relacji z wyżej wspomnianymi osobami. Ewentualnie ten Król Kielichów jest w ogóle taką osobą ciepłą, rodzinną, która bardzo chętnie dzieli się z innymi swoim optymizmem, wsparciem, dobrym słowem. I wydaje mi się, że ostatnio to Wy takimi byłyście i nie mówię, że teraz nie jesteście, ale to na tej zasadzie, że macie poczucie, że rzeczywiście bliscy chcą być w Waszym otoczeniu, że gdzieś chcą pokazać, że im na Was zależy i przyjmijcie to, bo mi się wydaje, że niektóre z Was mogą mieć taką tendencję po prostu jak gdzieś robi się za bardzo emocjonalnie, to Wy troszeczkę taki dystans łapiecie. Tutaj, wybaczcie, też jest powiedziane, że komuś zrobi się po prostu miło, jeśli rzeczywiście pokażecie, że tak jakby Wam na kimś zależy, ale też, że przyjmujecie właśnie tej osoby, no nie wiem, jakieś rady, wsparcie, towarzystwo po prostu. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta Czwórki Mieczy, a Czwórka Mieczy mogłaby mówić o regeneracji, ale szczerze mówiąc, patrząc na ten cały rozkład, ja bym powiedział, że ta karta sugerowałaby jakąś niemoc i poczucie, że nie macie wpływu na jakąś ważną sytuację. Być może z kimś bardzo bliskim, może nawet z rodziny, tak jak wcześniej wspomniałem. No tylko, że ta karta odchodzi do przeszłości, więc to bardzo dobrze. Słuchajcie, jak tak teraz sobie na nią patrzę, to ta karta według mnie mogłaby sugerować jakąś niemoc. Taki brak siły, słuchajcie, jakiegoś wigoru. Wydaje mi się, że tutaj nie powiem, że na pewno jest jakiś zastrzyk wigoru, bo tego nie widzę, tylko gdzieś już to zaczyna się odmieniać. Być może zaczynacie nabierać sił po jakiejś tam długiej zimie strasznej, czy jakimś wydarzeniu. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta Dziewiątki Mieczy, a Dziewiątka Mieczy to jest karta, która przedstawia chomika w głowie tak zwanego, czyli taki kołowrotek w głowie. Dosłownie po prostu gdzieś tutaj się czymś martwicie. Być może jesteście jeszcze bardziej wrażliwymi osobami w tym miesiącu aniżeli na co dzień. I tak jak właśnie tutaj wcześniej powiedziałem, tutaj trzeba gdzieś przyjąć bliskich. Tutaj trzeba gdzieś się też dzielić tym, co Wam leży na sercu, bo pamiętajcie, że im więcej w sobie gdzieś tam chowacie, ukrywacie, tym później Wam będzie trudno to przeprocesować, a już tym bardziej w ogóle zrozumieć, o co chodzi. Pamiętajcie, że takie bliskie rozmowy z osobami
no, na których Wam zależy, są dla nich darem, no bo takie rozmowy gdzieś zbliżają. Jeśli chodzi o 9 mieczy, to ja bym też powiedział, że tutaj ktoś z Was może mieć sytuację, no, która przysparza Wam zmartwień, ale mimo to, tak jak już wcześniej powiedziałem, no tutaj jest takie umiejętność przeprocesowania tego, umiejętność zachowania optymizmu i też gdzieś dzielenia się z innymi tym optymizmem. Tylko oczywiście pamiętajcie o sobie, ale to już w 9 kielichów pokazało się, że raczej będziecie pamiętać. Zobaczcie, co jest w Radzie, a w Radzie macie piękną kartę 6 monet. 6 monet to karta, która sugeruje równowagę w braniu i dawaniu. I to jest dosłownie potwierdzenie tego, co powiedziałem wcześniej, że pozwólcie też sobie czasami pomóc, pozwólcie też, no nie wiem, innych siebie wysłuchać, bo mam wrażenie, że niektóre z Was pokazują się jako takie osoby bardzo właśnie wspierające, takie kochane, które rzeczywiście no, gdzieś tutaj motywują, ale jak rzeczywiście jest jakaś trudniejsza chwila, to sami nie mówicie o tym innym, że Wy potrzebujecie też wsparcia. 6 monet, karta charytatywności, mogłaby sugerować w Radzie, żeby obdarować siebie czymś szczególnym w tym miesiącu. Zrobić sobie prezent dla siebie i nie musi to być prezent w sensie kupiony za pieniądze. Słuchajcie, no nie wiem, co Wy tam sobie chcecie sprezentować, ale zrobić coś takiego większego dla siebie. Czego nie robić, czego unikać? Tutaj zobaczcie, jest karta cesarzowej, Momento. I ta cesarzowa mogłaby sugerować, żeby nie tracić wiarę w... No właśnie, cesarzowa jest matką, ewentualnie ojcem, czy tam w ogóle kimś z rodziny. Właśnie nie tracić nadziei, jeśli chodzi o kogoś z rodziny, jeśli chodzi o bardzo bliską Waszą relację. Karta cesarzowej w ogóle też sugeruje, żeby komuś nie matkować. I nie chodzi o to, że tutaj zwracacie komuś uwagę, ale też pamiętajcie, że jakby to powiedzieć, żeby pewne osoby coś zrozumiały, najpierw muszą sami to przeprocesować. No. Mam nadzieję, że ma to sens. Też jest taka informacja, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu jak najczęściej się da. Być może gdzieś to da Wam takie uziemienie, kontakt z naturą bardzo wycisza, no a tutaj przy tej 9 mieczy to się przyda. Przejdźmy do miłości i uczuć. Jaka będzie dla Was ogólna energia na ten czas? Jak pokazuje się partner lub partnerka, ewentualnie co przychodzi do singli? Ktoś chce chyba walczyć, ktoś chce chyba pracować nad związkiem. Ewentualnie gdzieś są osoby, które są na tyle zajęte walką o coś, nie wiem, czy o pracę, czy o swoje zdrowie, o cokolwiek, że po prostu nie ma czasu na miłość. Jak Wy się przedstawiacie? O kurczę, no dobra, tu jest bardzo ładnie, dlatego że no Wy pokazujecie się jako 2 kielichów, czyli właśnie karta miłości. No dobrze, jaka będzie dla Was rada? I czego raczej nie robić, czego unikać?
Wagi, no dziwna sytuacja, powiem Wam. Dajcie znać, czy w ogóle z Wami to rezonuje. W razie czego sprawdzajcie czytanie dla swoich ascendentów albo czytanie dla swoich partnerów, partnerek. Słuchajcie. Och, znowu ta 9 mieczy. O co chodzi? Wagi szukają dziury w całym albo się zamartwiają. I teraz tak. Ja też mam wrażenie, że ktoś z Was ma relację taką zawieszoną, odłożoną w czasie, na później. Być może z braku czasu albo z braku chęci zaangażowania się w coś poważnego. Słuchajcie, zacznijmy od tego, że dla związków, dla relacji z przełożenia jest 9 mieczy. A 9 mieczy, jak już wiecie, to karta, która mogłaby sugerować zamartwianie się, szukanie dziury w całym, albo w ogóle jakiś problem, który Wam drąży tutaj po prostu kanały w głowie. Ja mam wrażenie, że coś Was boli, tak wewnętrznie, w sensie macie coś na sercu, na duszy i nie chcecie za bardzo o tym powiedzieć drugiej osobie. Tylko że opcja jest taka, że jeśli nie powiecie, to nigdy ten ktoś się nie domyśli, o co Wam chodzi, więc lepiej to po prostu zróbcie. Tutaj w tym miesiącu mam wrażenie, że i w miłości, i ogólnie jest to miesiąc wyrzucania z siebie emocji, otrzepywania się z tych emocji. Jeśli chodzi o single, to z przełożenia ta 9 mieczy, no mogłabym mówić, że bardzo o kimś myślicie. Zastanawiacie się, czy ktoś jest dla Was, czy w ogóle ta osoba nie. I to jest dla osób, które już kogoś znają, ale rzeczywiście ta relacja jest odłożona w czasie. Inna rzecz jest taka, że single, wagi mogą po prostu wymyślać, że albo nigdy nikogo nie poznają i wszyscy są tacy sami lub takie same, albo a gdzie tam, ja nie potrzebuję związku, nie potrzebuję relacji, bo świetnie sobie radzę. A to też nie o to chodzi. Można być w związku i też sobie świetnie radzić. Słuchajcie, dla relacji w ogólnej energii jest 10 mieczy. Wybaczcie. No i 10 mieczy to mogłaby być jakaś relacja odłożona w czasie. Może nawet, jeszcze powiem jedną rzecz. Może nawet ktoś jest w separacji, ale kocha i myśli o tym, żeby rzeczywiście wrócić do tej osoby. W sensie separacji takiej sądowej. Tak się mówi? Chyba tak. Słuchajcie, 10 mieczy mogłaby sugerować, że wkrada się w Wasz związek rutyna. Przydałoby się coś odświeżyć. Być może w tym miesiącu jest mało czułości, może jest mało, jak to powiedzieć, spraw seksualnych. Gdzieś tutaj mam wrażenie, przydałoby się wzniecić ogień i podsycić trochę drugą osobę i również siebie. Porozmawiajcie o tym, bo no słuchajcie, seksualność też jest ważną, bardzo ważną częścią w relacjach. Jeśli chodzi o ogólną energię dla singli, no to właśnie tu jest jakaś niemoc, tu jest jakieś poddanie się i może być rzeczywiście zastój. Albo a propos relacji odwieszonej, albo a propos myśli pod tytułem właśnie ja nie chcę nikogo mieć, po co mi to, po co mi problemy. No ewentualnie w ogóle mam wrażenie, że za dużo się nie zadzieje w tym miesiącu. Być może też dlatego, że poświęcacie się czemuś innemu i to Wam zabiera czas. No dobrze. Jak pokazuje się partner lub partnerka dla osób w związkach? Zobaczcie jako karta rycerza mieczy. A on jest waleczny, walczący. W imię wyższych wartości. W imię miłości, honoru. No, mam wrażenie, że druga osoba pokazuje się jako ktoś, kto chce walczyć o ten związek, jako ktoś, kto chce walczyć o te relacje i rzeczywiście tutaj starać się rozmawiać na bieżąco. Tutaj też mam wrażenie, że w ogóle ważą się losy pewnej relacji, ale wydaje mi się, że trzeba sobie dać szansę. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie, no przychodzi do Was karta rycerza mieczy. A rycerz mieczy to właśnie ten waleczny. I teraz tak, albo Wy walczycie ze sobą i zastanawiacie się, czy chcecie do kogoś wrócić lub odwiesić relację,
Albo wy walczycie ze sobą, bo teoretycznie nie chcecie jakiegoś związku i angażowania się, ale macie swoje potrzeby, jakieś tam czułości, uznania, atencji itd., itd. Tutaj ten rycerz mieczy też może sugerować, że jesteście zaangażowani lub zaangażowane bardzo w jakiś projekt, a może w pomoc komuś, dlatego za bardzo tego czasu na spotkania i randki nie znajdziecie. Jak chcecie, to znajdziecie. Zobaczcie, wy w związkach pokazujecie się jako karta dwójki kielichów, a dwójka kielichów pokazuje dwie syreny, które mają się ku sobie. No i jest to karta miłości, czułości, wsparcia, zaangażowania. I jest to gdzieś informacja, że w tym miesiącu gdzieś rzeczywiście druga połówka wywalczy sobie uznanie, szacunek. Rzeczywiście jesteście tutaj w stanie komuś wybaczyć, albo w ogóle mam wrażenie, że za waszą sprawą zaczynacie więcej wprowadzać czułości do swojej relacji, więcej innowacyjności, jeśli chodzi o życie seksualne. Dwójka kielichów też tutaj przedstawia, że jesteście dużym wsparciem dla drugiej połówki. Być może, słuchajcie, wasz partner lub partnerka ostatnio przechodziła trudne chwile. Zobaczcie, single pokazują się jako dwójka kielichów. I tak jak wcześniej mówiłem, jest to karta miłości. I teraz tak, albo chcecie kochać i być kochanymi, jak każdy z nas, tylko że tutaj na przykład wbrew sobie albo mając negatywne wierzenia a propos związków i relacji, po prostu nic nie robicie w tym kierunku, żeby kogoś poznać. Ewentualnie dwójka kielichów może pokazywać, że już jest ktoś w waszym życiu, dla kogo żywicie uczucia, ale gdzieś tutaj nie ma związku. Słuchajcie, nie musi być związek, zawsze można jakieś inne rozwiązania znaleźć, a może kiedyś to się przekształci w związek. W każdym razie wagi mają potrzeby emocjonalne do spełnienia w tym miesiącu. Słuchajcie, jaka jest rada dla osób w związkach? Karta wieży. I słuchajcie, wieża może mówić o kłótni, o konfrontacji, o bardzo szczerej rozmowie, niekoniecznie przyjemnej, ale jest gdzieś to potrzebne. Szczerość i otwartość. Nie zamiatać spraw pod dywan, bo w końcu jak już tam będziecie zamiatać, to ten dywan odleci po prostu. Chodzi o to, żeby na bieżąco ze sobą rozmawiać, bo jeśli nie, to będzie w was się gromadziła frustracja i będą jakieś wybuchy bezsensowne. Tutaj jest rada, żeby budować od nowa na silnych fundamentach waszą relację. A jakie to wy chcecie fundamenty? To już zależy od was. Ale też widzę, że taka obopólność, w sensie, że i jedno i drugie jest zaangażowane. To bardzo byście tego chcieli. Bardzo byście tego chciał, kto by nie chciał. W radzie dla singli ta karta wieży sugeruje, wiecie co, żeby dać sobie spokój ze swoimi negatywnymi wierzeniami i ze strachem przed zaangażowaniem się. To nie jest powiedziane, że tutaj wszyscy z góry od razu wiedzą, że jesteście wrażliwymi osobami i mogą was tutaj ranić. Gdzieś tutaj też trzeba właśnie nad tymi swoimi granicami, nad asertywnością pracować. Karta wieży sugeruje, żeby niespodziewanie zrobić coś wbrew sobie, czy może nie wbrew sobie, coś bardzo zaskakującego. Czyli co? Nie wiem. Może rzeczywiście umówić się na randkę z kimś, kto wam się podoba, ale nie wierzycie w to. Albo może rzeczywiście trzeba by było sobie wyjaśnić z kimś coś z przeszłości, żeby zostawić to jako zamknięty rozdział i wtedy może się otworzycie na coś nowego. Czego nie robić, czego unikać w relacjach i w związkach. Właśnie tutaj jest ta karta trójki moment. Trójki monet. I ona by tutaj sugerowała, żeby, nie wiem czemu, wstrzymać się ze wspólnymi kredytami, ze wspólnym remontowaniem, ze wspólnymi inwestycjami, może nawet w auto, bo tutaj mam wrażenie, że może wasza druga połówka troszeczkę tak popycha właśnie w tę stronę. Na razie, zanim nie będzie pomiędzy wami zgody, wszystkiego wyjaśnionego i tak dalej,
to się w to nie wikłać. Trójka monet też sugeruje, żeby pozwolić drugiej osobie się starać. O co chodzi? No nie otwieramy tutaj ramion po prostu od razu, tylko no słuchajcie, powoli sprawdzamy też, czy druga osoba rzeczywiście się stara, no bo jeśli nie, no to... Słuchajcie, czego nie robić, czego unikać dla singli? Jest to trójka monet. Tu jest taka rada, żeby na przykład nie zatapiać się w wirze pracy, obowiązków, jakichś tam przyjemności, tylko i wyłącznie po to, żeby nie myśleć o miłości, tak bym powiedział. Tutaj trzeba się zmierzyć z pewnymi emocjami, no i gdzieś najprawdopodobniej zacząć szukać. I nikt nie powiedział, że znajdziecie w 5 minut, a może i tak, ale no trzeba umawiać się na randki, poznawać ludzi, gdzieś tam porównywać, patrzeć, jak wy się będziecie sprawdzać w takich sytuacjach. Sprawdźmy teraz pracę i finanse. Jaka będzie ogólna energia w maju? Co do was przychodzi, co się pojawia? Słuchajcie, ja mam takie wrażenie, że może ktoś będzie brał lub brała dodatkowy urlop, żeby spędzić czas z rodziną, albo żeby sobie przemyśleć sprawy zawodowe, czy nie wprowadzić jakiejś zmiany. Dlatego, że mam wrażenie, że tutaj no właśnie jest coś odłożonego znowu, albo jakiś pomysł, być może na nowy biznes, na nową pracę. No, trzeba się temu przyjrzeć, bo być może ma to potencjał. Co odchodzi do przeszłości? Okej, jak wy się przedstawiacie? No, przedstawiacie się w pracy i w finansach jako karta słońca. Czyli jakby dodatkowy urlop, zaległy urlop, odłożenie jakiejś inwestycji bądź zmiany w czasie, żeby się zastanowić i wypocząć, albo wzięcie urlopu, żeby spędzić czas z rodziną. To wszystko bardzo się opłaci, da wam dużo radości. O, no tak bym powiedział. Rada dla was. W każdym razie też mam takie wrażenie, że wagi mogą uprawiać lekkie czarnowictwo. Na tej zasadzie, że naprawdę tutaj jest wszystko stabilnie, ale możecie momentami po prostu trochę się zamartwiać znowu. Czego raczej nie robić, czego unikać. No, nieźle. Nieźle i od razu powiem, no, że ważne karty się pojawiły, bo jest karta śmierci, słońca, dziesiątki monet, dziewiątki monet, w ogóle sporo monet i to dobrze, dlatego że monety są związane właśnie z pracą, z finansami, z edukacją, też z trygonem Ziemi, a trygon Ziemi to jest w ogóle stabilizacja, ale to zaraz. Zobaczcie, tutaj z przełożenia jest dla was karta śmierci. I karta śmierci sugeruje transformację. To tak jakby ktoś chciał zmienić pracę, ale na przykład obawia się, że nie jest to dobry czas na to. Być może w tym miesiącu w ogóle zmieniacie pracę. Ale jeszcze jest inna ważna rzecz, że ktoś potrzebuje odpoczynku od pracy, może nawet biorąc właśnie jakiś zaległy lub dodatkowy urlop, lub ta transformacja może sugerować o tym, że w tym miesiącu trzeba pozmieniać swoje plany zawodowe. Czemu? Nie wiem. Być może ze względu na życie prywatne lub rodzinę. Tutaj jak najbardziej to się opłaca, od razu wam mówię, te zmiany.
w sensie zmiany zawodowe, ale też zmiany w, no nie wiem, swoich projektach, kalendarzu, odłożenie pewnych rzeczy w czasie. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta piątki kielichów. A piątka kielichów może sugerować skupianie się na czymś, na czym nie powinniście lub nie powinnyście. Ale przez to tutaj widzę, że nie dostrzegacie po prostu jakiegoś potencjału. Zobaczcie. No tutaj ta postać skupia się na 3 rozlanych kielichach i nie widzi, że za nią są 2 pełne. O co chodzi? Być może znajdujecie sobie same przeciw jakiejś zmianie. Być może w tym miesiącu troszeczkę mniej wydajecie, żeby po prostu zaoszczędzić i mieć w przyszłości więcej pieniędzy na, nie wiem, przeprowadzkę, auto, na urlop, coś na tej zasadzie, tak bym powiedział. Tutaj raczej jesteście w stanie zacisnąć pasa, chociaż wcześniej mówiłem o przyjemnościach w ogólnym czytaniu, żeby rzeczywiście odłożyć trochę pieniędzy i czuć się bezpieczniej. No i teraz zobaczcie, przychodzi do Was piękna karta 10 monet, która jest kartą nie tyle, że obfitości finansowej i stabilizacji, więc gdzieś wychodzi na to, że tutaj nie trzeba się martwić, ale jest to przede wszystkim karta związana z rodziną, zwłaszcza w tej talii. Zobaczcie, no tu jest przedstawiona starszyzna, dzieci, wnuki, psy i jest to gdzieś informacja, że w tym miesiącu dużo inwestujecie w rodzinę, w spotkania z rodziną, w dom, bierzecie nawet zaległy urlop po to, żeby rzeczywiście z nimi spędzić czas i żeby odpocząć, żeby zastanowić się, co dalej z życiem zawodowym. Na tej zasadzie, tak bym powiedział. W każdym razie mądrze zarządzacie pieniędzmi i rzeczywiście czegoś lepiej w tym miesiącu nie robić. Nie zmieniać lub wiecie co, nie wydawać na jakiejś większej kwoty. Zobaczcie, co odchodzi do przeszłości i jest to właśnie karta Asa Monet. A As Monet to karta, która sugeruje nowy początek nowej pracy bądź dużych inwestycji. I to rzeczywiście trzeba odłożyć w czasie. Zanim zmienicie pracę, ma być tutaj jakiś urlop i odpoczynek. Zanim zainwestujecie w coś, to najpierw jeszcze odłóżcie sobie trochę pieniędzy, żeby nawet nie tyle co mieć na inwestycje, ale żeby Wam wystarczyło mieć jeszcze jakieś tam, wiecie, oszczędności. Ta karta sugeruje rzeczywiście, że tutaj nie wydajecie na inaczej. No to już powiedziałem 3 razy pewnie. Nie wydajecie większych kwot, po prostu. Wolicie zatrzymać przy sobie. I teraz zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta Słońca i to całkiem nieźle, dlatego że Słońce to bardzo pozytywna karta. I teraz tak, ona by mogła mówić, że jeśli będzie inwestycja w rodzinę, w dom, inwestycja w czas spędzony z rodziną, daje Wam to dużo zadowolenia, szczęścia, poczucie takiej odnowy po prostu. Ta karta też mogłaby sugerować, że dobrą decyzją jest ta decyzja, którą w tym miesiącu podejmiecie. A propos właśnie braku jakiejś zmiany, a propos odwołania czegoś lub przeniesienia. Zobaczcie, tutaj w Radzie macie 9 monet, piękna karta i jest to karta związana z samowystarczalnością. I o co chodzi? Chodzi o to, że gdzieś w tym miesiącu wypadałoby więcej przy sobie przytrzymać, więcej zgromadzić. Też jest taka rada, żeby w ogóle na razie nie wychylać się z jakąś zmianą. Naprawdę, to jest wszystko to samo, mam wrażenie, że mówię, tylko innymi słowami. Tutaj ewidentnie jest pokazane, na razie zostań tam, gdzie jesteś, na razie postaraj się więcej odłożyć, albo może na przykład wziąć jakiś urlop, żeby się zastanowić. Tutaj w obecnym miejscu pracy jeszcze wypadałoby zostać, bardziej się przygotować do zmiany, więcej na przykład odłożyć, coś takiego. Czego nie robić, czego unikać? 5 mieczy. A jest to karta, która sugeruje zamiatanie spraw pod dywan. O co tutaj chodzi? A już wiem. Jeśli są jakieś problemy w pracy, to spróbować je rozwiązać, a nie uciekać na przykład do innej pracy, bo tam mogą Was czekać takie same lub gorsze.
Zastanówcie się, czy robicie wszystko, żeby w obecnym miejscu pracy było dobrze. Motocykl potwierdza. Albo czy robicie wszystko, żeby wasz umysł procesował tak jak trzeba tą całą sytuację. Piątka mieczy też mówi, żeby nie unikać zaległych urlopów, długich weekendów, brania wolnego, żeby odpocząć i żeby spędzić czas z rodziną. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Na moim kanale są już czytania na wiosnę. Sprawdziłem tam, jaka będzie dla nas ogólna energia i co nowego przyjdzie. Tutaj gdzieś się podlinkuję. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wówczas pomożecie mi w rozwoju go, no i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.